Drodzy widzowie, serdecznie dziękujemy Wam za Wasze wsparcie naszego kanału. Dzięki temu nadal możemy przekazać Wam naszą wiedzę. Stokrotne dzięki. Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj mam dla Was 10 takich ciekawych sygnałów wokół nas, które mogą wskazywać na to, że po prostu jesteś już dość mocno przebudzony, czyli po prostu jesteś wybudzony i posiadasz dodatkowe zdolności, które po prostu mogą Ci pomagać przetrwać w tym świecie i ułatwić Ci tutaj to życie. Mianowicie, pierwszy to jest, czy często zastanawiasz się nad sensem swojego istnienia? Po co tu jesteś? Jaki jest Twój cel? Co masz robić? Jeżeli często się nad tym zastanawiasz, to już jest taka jedna właśnie z wskazówek, że możesz być już dość fajnie przebudzony, ponieważ to pytanie zadają sobie tylko i wyłącznie ci, którzy już wiedzą, że coś jest tutaj inaczej. Kolejny, drugi punkt to jest punkt, czy czujesz się inny wobec innych. Czujesz, że po prostu jesteś jakiś inny, jakbyś nie pasował do całej reszty. Masz parę może takich znajomych, że czujesz, że jesteś z nimi na tak zwanej jednej fali, ale zresztą jakoś tak nie bardzo ci po drodze, ponieważ oni nie potrafią cię zrozumieć, nie wiedzą, o co ci chodzi i tak jakby w ogóle z innego świata byli. To jest właśnie też jedna z tych wskazówek, że możesz być już fajnie przebudzony, ponieważ nie potrafisz się zresztą dogadać, ponieważ wtedy oni funkcjonują na całkiem innych falach. Ty jesteś na wyższych falach w tym momencie już i dlatego po prostu nie możesz się z nimi dogadać, a czasem nawet nie możesz się z nimi porozumieć. Trzecim punktem to jest to, że nie są ci inni obojętni, czyli na przykład los innych nie jest ci obojętny. Bardzo często zamartwiasz się o innych, kiedy widzisz krzywdę u innych, to próbujesz pomóc, czy mają jakieś nieszczęścia, to czy pomagasz im, obojętnie, czy by to było materialnie, czy uchem, wysłuchać ich problemy, doradzić im coś, porozmawiać z nimi. Czasem wystarczy nawet posiedzieć razem w ciszy. I to już jest pomoc dla drugiego człowieka. Jeżeli masz takie coś, to też jest to oznaką, że jesteś już przebudzony. Kolejny, czwarty punkt to jest, przebywasz bardzo często w naturze. Tak jest, wychodzisz na jakieś spacery, do lasów, nawet na pola jakieś, na łąki, tego typu rzeczy. Lubisz zwierzęta, obserwować kwiaty, jak rosną, podziwiać to wszystko, patrzeć w niebo, jak ptaszki ładnie latają i śpiewają. To jest również jedna z oznak przebudzenia, ponieważ my jako ludzie jesteśmy częścią planety Ziemia. My jesteśmy po prostu jej częścią. Tak jak bakterie, które żyją w naszych jelitach na przykład, czyli mikrobiom, również są częścią nas. Tak samo my jesteśmy częścią Ziemi. I wtedy to połączenie z naturą i z tym wszystkim jest dużo, dużo silniejsze. I dzięki temu właśnie daje ci to sygnał, że jesteś przebudzony. Kolejnym punktem, to już chyba był piąty, bo teraz zgubiłem rachubę, to jest, że często chcesz wiedzieć, dlaczego coś jest tak, dlaczego to się dzieje tak. Chcesz to po prostu wiedzieć. Nie wystarczy ci wyjaśnienie kogoś tam, jakiegoś na przykład profesora, że to jest tak i tak i tak, ponieważ ty to chcesz wiedzieć dokładnie. Ty nie chcesz w to wierzyć, ale chcesz to wiedzieć na 100%. I to jest takie właśnie dążenie do pewnych informacji. To również jest oznaką tego, że twój umysł jest przebudzony i po prostu wiesz, co się dzieje wokół ciebie. Kolejny punkt, szósty, to jest, jak jest z twoją intuicją. Jeżeli twoja intuicja jest bardzo dobrze rozwinięta, wiesz na przykład, czujesz, co inni myślą, co ktoś chce zrobić,
czujesz, co dzisiaj się może zdarzyć, podpowiada ci intuicja, to również jest już oznaką taką dość wysoką, że jesteś bardzo fajnie przebudzony. Ponieważ rozwinięta intuicja działa tylko i wyłącznie u osób przebudzonych. Ponieważ cała reszta ma z tym wielkie problemy. Ponieważ nawet gdy intuicja im coś podpowiada, to oni nie potrafią tego zinterpretować i po prostu nic z tego nie wychodzi. Także to jest bardzo mocny punkt. Tym bardziej, jeżeli potrafisz to zinterpretować, wykorzystać to w swoim życiu, a to może być naprawdę bardzo, bardzo pomocne, to wtedy jest to bardzo fajny punkt tutaj. Ok, kolejny punkt. 7. Akceptujesz zdanie innych, które może być odmienne niż twoje. Tolerujesz również jakieś inne zachowania innych. Nie przeszkadza ci to, że ktoś tam ubierze sobie na przykład, nie wiem, spodnie rurki, czy spodnie dzwony, czy koszulkę z dziurą. Nie przeszkadza ci to. To również jest oznaką tego, że jesteś przebudzony, ponieważ wtedy nie zwracasz uwagi na wygląd, ale czujesz od środka. I też możesz tutaj mieć jako wskazówkę, że na przykład akceptujesz albo zgadzasz się z pomysłami innych ludzi, którzy mają. Że nie od razu już, głupota mi tu będzie, że jakieś farmazony na nos cis. Tylko zastanowisz się nad tym i akceptujesz. Lub oczywiście nie akceptujesz, jeżeli to z tobą nie współgra, ale nie, że od razu mówisz, nie, to nic dla mnie i tak dalej. To również jest taką fajną oznaką tutaj tego, że no, możesz być już dość fajnie przebudzony, ponieważ takie osobniki, które nie są przebudzone, no to oni właśnie tak reagują, to nie dla mnie, ponieważ oni nawet nie widzą sensu tego i tak dalej, no i po prostu tak to już jest. Kolejny punkt 8. Widzisz piękno w małych rzeczach. Tak, niektórzy się cieszą, że mają ogromną willę, a niektórzy się cieszą, że mają mały drewniany domek, który jest bardzo stary, nie ma w nim nawet wody z kranu i tak dalej, i się z tego cieszą, że to mają. To jest właśnie ten punkt, który po prostu tutaj pokazuje, że zostało jak gdyby przetworzone oderwanie od rzeczy materialnych, ponieważ tacy ludzie cieszą się z różnych małych rzeczy. Cieszą się na przykład z kwiatka, który wyrośnie i pięknie zacznie kwitnąć. Ucieszą się z ptaszka, który gdzieś tam koło nich usiądzie i zacznie śpiewać, a nie cieszą się z tych rzeczy materialnych. To jest bardzo, bardzo ważny punkt tutaj. Kolejny punkt 9 to jest, że czujesz taki pociąg do rzeczy paranormalnych. Ciągle cię to interesuje. Gdzieś usłyszysz, że ktoś tu potrafi tak zrobić, tu usłyszysz, że ktoś potrafi aurę szczytywać, tu usłyszysz, że ktoś potrafi myśli czytać i tak dalej. I to nie jest wyssane z palca, ponieważ były bardzo fajne takie przykłady robione kiedyś. Takie krótkie programy były w Holandii właśnie o dzieciach paranormalnych, które poddawano właśnie takim testom przypadkowych ludzi na ulicach i ci dzieci potrafili powiedzieć, a tu cię boli to, a ty masz tu to, a tu złapał myśli od tego, od ludzi, których w ogóle nie znali przypadkowo. Były to bardzo fajne programy, jednak bardzo krótka seria, bardzo mało, pewnie komuś się to nie spodobało, że coś takiego poszło publicznie, ale parę odcinków z tego wyszło i pokazywało ogrom tego wszystkiego. Jedni widzieli duchy, potrafili z nimi rozmawiać, nawet komunikowali się i tak dalej. Przekazywali przeróżne informacje swoim bliskim, które te duchy im powiedziały, tych zmarłych. Także no, to była bardzo, bardzo ciekawa, fajna seria. Jeżeli cię coś takiego interesuje właśnie, czujesz pociąg do tego, no to również daje to już bardzo wielki sygnał do tego, że jesteś już wysoko rozwinięty i tak dalej. Przebudzony. Kolejny punkt 10. Jeżeli na ten moment władasz już na przykład telepatią, tak, to jest telepatię, możemy bardzo fajnie zaobserwować sobie, na przykład jadąc samochodem. Widzisz, gdzieś naprzeciwka jedzie samochód i nie ma włączonych świateł. Ty myślisz, no kurczę, nie ma włączonych świateł, wypadałoby mu pomachać, że nie ma świateł. A on w tym momencie włącza światła. To jest telepatia. Albo myślisz o kimś, mówię, kurczę, no tyle czasu już z kimś nie rozmawiałem, może warto by było mu napisać czy zadzwonić i pyk, telefon ci dzwoni i dzwoni właśnie ten ktoś, o kim przed chwilą pomyślałeś. To jest właśnie telepatia.
Jeżeli doświadczasz również podróży astralnych, wiem, tego jeszcze nie przerabialiśmy, do tego jeszcze dojdziemy, to również jest to taką oznaką, że jesteś już w tym wypadku całkowicie przebudzony, ponieważ tutaj tylko przebudzeni potrafią właśnie z takich fajnych rzeczy korzystać i to są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe narzędzia, które nam tutaj pomagają, także wtedy jesteś na pewno już przebudzony, ponieważ ktoś, kto nie jest przebudzony, czegoś takiego nie osiągnie, tak byle jak. A więc myślę, że teraz liczba przebudzonych ludzi wzrośnie niesamowicie po tym filmie, ponieważ dostaliście bardzo fajne wskazówki, które pokazują, że pewne rzeczy w waszym życiu wcale nie są takie byle jakie, tylko że mają głębszy cel w tym wszystkim. Także tyle na dziś. Życzę wam miłego dzionka. Cieszcie się z małych rzeczy. Uśmiech na twarzy i idziemy dalej przez życie. Trzymajcie się, hej!